Czy najnowsza Omoda 5 z napędem hybrydowym o mocy 224 koni mechanicznych warta jest swojej ceny? Postaram się Wam odpowiedzieć w tym materiale. Zapraszam na test. Prezentowana wersja hybrydowa pojawiła się w sprzedaży na początku października 2025, więc jest to absolutna nowość. Samochód przy okazji przeszedł delikatny lifting, bo otrzymał też nowy grill. Długość samochodu wynosi około 445 cm, rozstaw osi to 261 cm, a prześwit w wersji hybrydowej ma 14,5 cm. Zwróćcie uwagę, że prześwit jest mniejszy jak w wersji benzynowej. Pozostałe wymiary się Wam właśnie wyświetlają. Stylistyka nadwozia Omody 5 ma sportowy wygląd, przyciąga uwagę i moim zdaniem może się podobać. A jak Wy oceniacie stylistykę auta? Napiszcie w komentarzu. Ja w tym czasie pokażę Wam bagażnik. Pokrywa bagażnika otwiera się elektrycznie i jest to standard wyższej wersji premium, którą właśnie dostałem do testów. Dobrą informacją jest to, że w podstawowej wersji hybrydowej samochód jest już przygotowany do montażu haka holowniczego. Bagażnik zakrywa sztywna półka, która zawsze troszeczkę lepiej izoluje przed hałasem jak roleta. Pojemność bagażnika w standardowym ustawieniu kanapy wynosi 372 litry, ale jest liczona do samego dachu. W wersji benzynowej ta pojemność jest troszeczkę większa. Jak widzicie, boki bagażnika są wykończone twardym plastikiem. Niestety nie znajdziemy też w bagażniku nawet jednego haczyka na zakupy. Po lewej stronie jest za to oświetlenie LED oraz gniazdo 12V, które jest dostępne tylko w wyższej wersji wyposażenia premium. Bagażnik posiada unoszoną podłogę, pod którą jest styropianowe wypełnienie i tutaj właśnie można mieścić drobniejsze przedmioty. Trzeba tylko mieć na uwadze, że styropian nie jest zbyt trwałym materiałem. W tym miejscu, w tej wystającej części znajdziemy też akumulator 12V. Sprawdźmy jeszcze, jaka jest długość bagażnika w standardowym ustawieniu. Miarka wskazała około 82 cm długości. Bagażnik może nie jest największym atutem Omody, ale na pewno na plus jest położenie podłogi bagażnika, która jest równa z progiem załadunkowym. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda bagażnik po rozłożeniu oparcia tylnego siedzenia. Niestety pas otwiera się razem z oparciem. Po rozłożeniu tylnego oparcia kanapy mamy do dyspozycji praktycznie płaską podłogę. Długość mierzona do oparcia fotela pasażera wynosi około 159 cm. Sprawdziłem miernikiem, czy nadwozie Omody 5 w wersji hybrydowej jest ocynkowane oraz jaką ma grubość powłoka lakiernicza. Nie pominąłem też podłogi bagażnika oraz wybranych elementów pod maską. Ogólnie większość elementów jest ocynkowana i nie mam większych uwag, ale jeśli interesują Was szczegóły, nagrałem przy tej okazji film dla wspierających kanał. Odnośnik wyświetli się w prawym górnym rogu ekranu. Rozważając ewentualny zakup samochodu, prawdopodobnie większość osób zadaje sobie pytanie, jak auto wypada w testach zderzeniowych. Jak widzicie, Omoda 5 w testach Euro NCAP otrzymała najwyższą cenę 5 gwiazdek. Bardzo pozytywnie, przy tej okazji należy ocenić, że na filmie nie widać znaczących uszkodzeń przedniej szyby oraz słupków A. Chciałbym zwrócić też Waszą uwagę, że standardem wyposażenia w Omodzie 5 jest centralna poduszka powietrzna z przodu, która podczas bocznego uderzenia może znacznie zapobiec obrażeniom.
Macie też okazję zobaczyć, jak w praktyce mogą się zachowywać systemy wspomagające kierowcę. Zaraz omówimy napęd hybrydowy o Mody 5. Będą też moje testy elastyczności i przyspieszenia. Powiem Wam też, jak w moim teście wypadło zużycie paliwa. Teraz jednak poproszę Cię o sprawdzenie, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo, jeśli możesz, to podbij film, a ułatwi mi to pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów do testów. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze 7 dni na Twoim telefonie. Po kliknięciu lubię to. Z góry dziękuję za wszystkie polubienia i podbicia. Układ napędowy o Mody 5 w wersji hybrydowej to mocna strona tego samochodu, bo łączna moc systemowa wynosi aż 224 konie mechaniczne i 295 Nm. Katalogowe przyspieszenie od 0 do setki wynosi 7,9 sekundy. Nie jest to ściema, bo udało mi się nawet ten wynik pobić, osiągając w moim teście 7,69 sekundy na oponach zimowych przy temperaturze minus 2 stopnie. Jest więc bardzo prawdopodobne, że w bardziej sprzyjających warunkach czas byłby jeszcze lepszy. Zwróćcie uwagę, że maska jest podnoszona na siłownikach. To rozwiązania stosowane w samochodach premium. Producent zastosował w samochodzie samoładującą się hybrydę, która składa się z 4-cylindrowego, 1,5-litrowego silnika benzynowego o mocy 143 koni oraz 2 silników elektrycznych, z których silnik trakcyjny ma moc 204 koni. Mamy też przekładnię DHT, która została specjalnie zaprojektowana dla układów hybrydowych. Tego typu skrzynia jest głównie stosowana przez chińskich producentów. Układ napędowy składa się z baterii trakcyjnej LFP o mocy 1,83 kWh. Zastosowany układ hybrydowy umożliwia pracę całego systemu w 3 trybach: w pełni elektrycznym, hybrydowym szeregowym oraz hybrydowym równoległym. W moim teście sprawdziłem też, jak wypada elastyczność w zakresie 80-120 km/h. Moim zdaniem Omoda 5 Hybrid osiągnęła bardzo dobry wynik, bo udało mi się uzyskać 5,8 sekundy. Dla porównania 184-konna hybrydowa Honda ZR-V w moim wcześniejszym teście uzyskała 6,21 sekundy. No dobrze, a teraz zapytacie, jak taka dynamiczna jazda przekłada się na spalanie. Zrobiłem test spalania na drodze szybkiego ruchu w trybie Sport przy temperaturze minus 3 stopnie. Spalanie wyszło mi 7,1 litra na 100 km przy średniej prędkości 110 km/h. Oznacza to, że jeśli była potrzeba wyprzedzania, to oczywiście wyprzedzałem. Nie była to po prostu jednostajna prędkość. Zrobiłem pomiar zużycia paliwa też w trybie Eco na drodze szybkiego ruchu i zużycie wyszło 6,6 litra na 100 km przy średniej prędkości 106 km/h. W trasie zdecydowanie przyjemnie mi się jeździło w trybie Sport, bo samochód w razie potrzeby jest naprawdę dynamiczny. W związku z tym jest bezpiecznie przy wyprzedzaniu, a różnica w zużyciu paliwa w mojej ocenie nie jest aż tak znacząca. Korzystając z tempomatu odczuwałem delikatnie, jak komputer zmieniał rodzaje napędów i różnica w mocy zmieniała się o około 10%. Przekładało się to na różnicę w prędkości o około 1 km/h. Test zrobiłem przy prędkości 110 km/h i 120 km/h. W trybie miejskim nie odczuwałem już tego zjawiska. Trudno było mi też odczuć to w trasie, jeśli tempomat był wyłączony i sterowałem pedałem gazu stopą. Na koniec zostawiłem spalanie w trybie miejskim. Test przeprowadziłem w trybie Eco. Taki też tryb ustawia się nam automatycznie przy rozruchu samochodu. W mieście w tym trybie jeździ się całkiem przyjemnie, bo zwykle moc jest wystarczająca, ale w razie potrzeby możemy szybko, fizycznym przyciskiem włączyć tryb Sport. Układ hybrydowy, częściej w trybie Eco, korzysta z napędu elektrycznego i doładowuje akumulator na mniejszych obrotach silnika. W związku z tym przy miejskich prędkościach jest
cicho i prawie nie odczuwamy, że mamy napęd hybrydowy. W moim teście spalania w trybie miejskim przy temperaturze w okolicach minus 5 stopni Celsjusza spalanie wyniosło 5,3 litra na 100 km przy średniej prędkości 29 km na godzinę. Prawdopodobnie w wyższych temperaturach spalanie będzie sporo niższe. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie spalanie Omody 5 w wersji hybrydowej, a jeśli na co dzień użytkujecie ten samochód, dajcie znać, jak to wygląda u Was. Omoda nie tylko zaskakuje wysoką kulturą pracy układu hybrydowego w mieście, co oczywiście przekłada się na niski poziom hałasu, ale też bardzo dobrze radzi sobie na trasie. W moim pomiarze przy stałej prędkości 90 km na godzinę poziom hałasu na oponach zimowych wyniósł tylko 62 dB. Zrobiłem też oczywiście pomiar przy stałej prędkości 120 km na godzinę i mój sonometr pokazał około 68 dB. To jest w mojej ocenie naprawdę dobry wynik, jak na tą klasę samochodu. Przy prędkościach w okolicach 140 km na godzinę oraz gwałtownym wyprzedzaniu przy dużych prędkościach komfort akustyczny jest już jednak wyraźnie niższy. Ogólnie jednak wyciszenie oceniam bardzo dobrze. Całkiem dobrze radzi sobie też markowy system audio Sony z 8 głośnikami. Trudno uznać, że jest to zestaw premium, ale dla mnie jest znacznie lepszy niż przeciętny. Mocno pochylona tylna część nadwozia oraz specyfika tylnych zagłówków powoduje, że widoczność w tylnej szybie jest dość mocno ograniczona. Do tego jest jeszcze szeroki słupek C. Musicie w związku z tym sami sprawdzić, czy nie przeszkadza Wam to podczas jazdy. Przednie fotele w Omodzie 5 mają sportową budowę, bo zagłówek jest zintegrowany. Z pewnością pasują do stylistyki samochodu. Muszę przyznać, że w mieście i na krótszych trasach dla mnie te fotele były wygodne. Podróżując na dystansie kilkuset kilometrów też nie narzekałem, bo mam świadomość, że nie jesteśmy w segmencie premium. Idealnie jednak byłoby, gdyby był większy zakres regulacji, bo siedzisko jest dość krótkie, mierząc około 49-50 cm i nie jest wydłużane ani pochylane. Brakuje też podparcia lędźwiowego. W wersji premium fotele są za to podgrzewane i wentylowane, co jest rzadkością w tej klasie aut. Sprawdźmy w takim razie, ile mamy miejsca w drugim rzędzie siedzeń. No przyznam, że tego miejsca bardzo dużo nie jest. Zacznijmy od miejsca na stopy. Stopy mieszczą się bez problemu pod fotel. Natomiast troszeczkę tutaj jest nisko położona kanapa. Ilość miejsca na kolana, no to tak na 2 palce przy ustawieniu fotela kierowcy pod mój wzrost 1,82 m. No ale jest ok. No i ilość miejsca nad głową, to jak jestem wyprostowany, to też się mieszczę, ale no tego miejsca już tak dużo nie ma, bo to jest taka odległość. Ale mieszczę się. Z każdej strony po stronie pasażera mamy uchwyty do wysiadania. Z tyłu są też haczyki. W fotelach, w oparciach foteli mamy gazetowniki. Na środku jest nawiew od klimatyzacji. Są gniazda USB-A i USB-C, ale nie są podświetlone. Mamy też jakieś zaślepki. Pomimo tego, że jest to najwyższa wersja w Polsce, być może w Chinach jest wyższa, stąd to się może bierze. Niewielki tunel jeszcze mamy, ale to naprawdę minimalny. Także w zasadzie 2 osoby mieszczą się. Ta trzecia osoba na środku, no to już troszeczkę może mieć lekko ciasno, z tego względu, że tutaj ten nawiew jest taki troszeczkę wystający. No ale ogólnie ładnie jest tutaj to wszystko wykończone. Fajnie wygląda ten głośnik z klamką. No, wygląda to naprawdę dość bogato. Mamy też podłokietnik, w którym są
Dwa miejsca na kubki. No i teraz kubek termiczny mieści się bez problemu żadnego. A tradycyjnie puszka 250 ml. No tutaj zawsze jakiś tam kłopot bywa. No ale jak to zwykle bywa w połodykietniku, ta głębokość nie jest za duża, w związku z tym no, taką puszkę trzeba na pewno kontrolować. Zerknijmy jeszcze na wykończenie drzwi. Górna część jest delikatnie miękka, środek jest już wyraźnie miękki, ale poniżej mamy już twardy plastik. Szyba jest pojedyncza, a próg jest zasłonięty przez drzwi, w związku z tym wysiadając raczej się nie pobrudzimy, co jest istotne szczególnie przy takiej pogodzie. W dolnej części drzwi nie ma podświetlenia podłoża, ale to raczej w tej klasie aut się nie zdarza, w związku z tym nie jestem zaskoczony. W przednich drzwiach, podobnie jak z tyłu, drzwi zasłaniają próg, ale też nie ma podświetlenia podłoża. Górna część drzwi jest za to wyraźnie bardziej miękka i do tego z ładnym przeszyciem. Środkowa część jest miękka, tak jak z tyłu, a dół drzwi jest wykonany z twardego plastiku. W tym miejscu jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo Omoda zastosowała szybę laminowaną, podwójnie klejoną, co ma oczywiście wpływ na większe bezpieczeństwo, a dodatkowo mamy oczywiście lepsze wyciszenie. Moim zdaniem bardzo dobrze prezentuje się w Omodzie 5 podświetlenie ambientowe, które jak wynika z cennika występuje tylko w wyższej wersji premium. Oświetlenie nastrojowe nie tylko jest z przodu kabiny, ale również jest umieszczone na drzwiach z tyłu. Wybór kolorów jest tak duży, że chyba każdy znajdzie kolor dopasowany do swoich preferencji. Zobaczcie, jakie fajne rozwiązanie zastosowano do podświetlenia lusterka w osłonie przeciwsłonecznej. Jest genialne w swojej prostocie. Zgodzicie się? Kończąc powoli temat podświetlenia wnętrza, na wyróżnienie zasługuje jeszcze podświetlony schowek pod podłokietnikiem oraz półka pod tunelem środkowym. Moim zdaniem tunel środkowy jest bardzo dobrze wykonany. Podobają mi się właśnie takie rozwiązania jak roletki. Tutaj mamy taką jakby fakturę przypominającą drewno, ale jest tutaj miejsce na telefon z ładowarką indukcyjną wraz z chłodzeniem tego miejsca. Zobaczcie. Fajnie pomyślane jest też to miejsce, żeby ten telefon łatwo wyjąć. Miejsce na kubeczki z wypustkami, gumowane. Schoweczek flokowany. No i ten największy schowek jest chłodzony, podświetlony i na dole jest gumowany, a tą gumę można wyjąć. Rewelacja. Ta roletka mi się bardzo podoba, ale sprawdźmy, w jaki sposób się mieszczą kubki. Więc tak, mamy tutaj wypustki, jak widać. Dość głębokie miejsce. Kubek termiczny mieści się bardzo dobrze, bez żadnego problemu. No i puszka 250 ml. Jest pewien luz, ale z racji tego, że jest to dość głębokie miejsce, uważam, że jest też bardzo dobrze. Szkoda tylko, że trochę słabiej wypada przy tym wszystkim schowek przed pasażerem, bo niestety nie ma podświetlenia. Dodatkowo jest wykonany z twardych materiałów,
Może to nie jest faktycznie największy problem, ale rzeczywiście podświetlenie schowka by się przydało. Deska rozdzielcza jest wykonana z dobrych materiałów. Tu jest bardzo miękko, dużo pianki. Górna część jest też miękka deski. Tu już jest twardo. Muszę przyznać, że poziom wykończenia wnętrza jest naprawdę na dobrym poziomie. Mamy regulację wysokości pasów. W wersji wyposażenia premium mamy nawet otwierane okno dachowe. Ale ta roleta jest zasuwana manualnie. To myślę, że nie jest jakaś tam znaczna niedogodność. Trochę zawiedziony za to jestem lusterkiem wstecznym, bo jest ono przyciemniane mechanicznie. Dla porównania, europejscy producenci bardzo często stosują już w standardzie lusterka fotochromatyczne. Mamy do wyboru dwa warianty zegarów cyfrowych. Ten jest klasyczny. Jak to przełączymy na drugi wariant, To mamy do wyboru taki widok cyfrowy. Ja osobiście wolę jednak ten widok klasyczny. tym przyciskiem na kierownicy mamy możliwość zmiany informacji tego typu. To, co jest interesujące, to oprócz ciśnienia kół mamy podaną również, oprócz ciśnienia w oponach, mamy też temperaturę. No to jest rzecz niespotykana praktycznie. Na kierownicy występują takie przyciski haptyczne. Po lewej stronie są to przyciski związane głównie z obsługą tempomatu oraz jest przycisk z gwiazdką, pod którym możemy sobie przypisać różne funkcje. Ja pod gwiazdką wstawiłem sobie taki ekran związany z ustawieniami samochodu. A z kolei po stronie prawej właśnie jest tutaj obsługa tego komputera pokładowego, powiedziałbym, i obsługa głośności. Niestety głośność w zasadzie możemy ustalić tylko i wyłącznie w tym miejscu. Ewentualnie można to zrobić poprzez komendę głosową, ale jest to już jednak pewna niedogodność. Pierwszy kontakt z systemem multimedialnym wymaga pewnego przyzwyczajenia, ale w gruncie rzeczy jest on prosty i działa bardzo sprawnie. Najważniejsze jest to, że mamy bardzo szybki dostęp do funkcji związanych z asystentem kierowcy. Możemy w szybki sposób włączyć lub wyłączyć auto hold, Wyłączyć albo włączyć ostrzeżenia dźwiękowe o przekroczeniu prędkości. Możemy wyłączyć monitorowanie zmęczenia kierowcy. I jest tutaj też dostęp do hamulca ręcznego, co jest też ważne. Kamera 360 też jest dużym atutem Omody 5, dlatego chciałbym Wam koniecznie pokazać, jak działa oraz jakie ma funkcje. Kamerę możemy sobie wywołać na przykład tym przyciskiem na ekranie. Wyłączę jeszcze hamulec ręczny. Jest to tyle ważne, że jeśli jesteśmy na parkingu i nie zapniemy pasa bezpieczeństwa, a hamulec ręczny jest włączony, to nie ruszymy. W mojej ocenie jakość kamery 360 jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Może to być widok 360. Widok do przodu. Widok na koła przednie. I widok na koła tylne. No właśnie, to jest ciekawostka, bo z reguły są widoczne tylko koła przednie, a tutaj mamy też widok na koła tylne.
Mamy jeszcze sporo różnych ustawień, którymi możemy dopasować kamerę do swoich preferencji. Jak oceniacie tą kamerę? Jak Wam się podoba? Dajcie kciuk w górę. Zaraz przejdziemy do cennika, ale teraz jeśli macie taką możliwość, to proszę o podbicie filmu. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze 7 dni na Twoim telefonie. Po kliknięciu lubię to. Z góry dziękuję za polubienia i podbicia. Aktualnie mamy promocyjny cennik na samochody wyprodukowane w 2025 roku. Omoda 5 z napędem hybrydowym w wersji Comfort kosztuje 116 500 zł, a w opcji Premium 133 500 zł. Dla porównania wersja benzynowa kosztuje w wersji Essential 107 900 zł, a w wersji Premium 120 900 zł. Napiszcie w komentarzu, czy rozważacie zakup Omody 5, a jeśli tak, to w jakiej wersji i w jakim kolorze. Na koniec chciałbym jeszcze z Wami omówić temat reflektorów. W standardzie wyposażenia każdej wersji są reflektory LED z funkcją automatycznego sterowania światłami drogowymi. Niestety regulacja wysokości wiązki światła odbywa się już manualnie. Sprawdźmy, jak wygląda ich skuteczność po zmroku w warunkach drogowych. Uważam, że efektywność światła jest wysoka, mając szczególnie na uwadze, że są to standardowe reflektory LED. Mam wrażenie, że wyjątkowo dobrze jest oświetlone prawe pobocze, a automatyczne światła drogowe reagują w odpowiednim czasie, nie oślepiając kierowców jadących z naprzeciwka. Niestety nawet w opcji nie są dostępne reflektory matrycowe, chociaż w tym segmencie można to wybaczyć. Koniecznie napisz w komentarzu, jak oceniasz Omodę 5. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Ci się podobał, a jeśli chcesz zobaczyć mój kolejny materiał, nie zapomnij o subskrypcji. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!